Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Efton, Leader i Shared Wize. Kody rabatowe w opisie. No i dzisiaj jesteśmy znowu pod Janem w Skawinie i na początek wielkie podziękowania dla tej polskiej sieci marketów, całkowicie polskiej sieci marketów, za udostępnienie ładunku do testów. I wielkie podziękowania dla City Car Gliwice za udostępnienie tego pojazdu do testów. Popatrzcie, co to jest za kolos. No dzisiaj to będzie chyba największy samochód na Zakopane Teście. Zrobię sobie tutaj krótkie 360. Kurczę, jakie to jest wielkie. I zaraz się wszystko dowiem, czy to jest H1, H2, L1, L2, L3, L4. Wersji jest co niemiara tego samochodu. Swoim sposobem zawsze sprawdzam, co to za koła. 235, 60, 5, 16. Jak to przystało na busa dostawczaka. Wielkie gumy i wielki prześwit. Ale to dla Was za chwilę wszystko pomierzymy. Popatrzcie, jaka statystyka. Z ostatnich 158 km, gdy auto do mnie jechało 22 kWh, no to już jestem zaskoczony. Zobaczymy, jak będzie na trasie Zakopane Testu. A tutaj statystyka z ostatnich 884 km, 26 kWh na 100. Jakim cudem taki kolos, 2,5 tony, 2,5 metra wysokości. No zobaczymy, ciekawy jestem tego wyjazdu. No i dzisiaj wielkie podziękowania dla Piotra i dla eShirt, więc pamiątkowa koszulka wędruje do Ciebie. Mamy tam nawigację, która potrafi wytyczyć trasę i mamy też kartę, która potrafi te wytyczone na trasie ładowarki uruchomić. I taka ciekawostka. W osobówkach mamy nowy czynnik, ten drogi, a w dostawczakach może być stary i jest stary, R134A. No to zawsze się czegoś ciekawego na Zakopane Teście dowiem. A z przodu mamy klasycznego CCS-a z taką fajną zaślepką. Jak ładujemy z typ 2, tutaj mamy ponad 100 kW, a tutaj mamy przemiennym prądem 11 kW. I z przodu na samym środku, czyli tak jak najbardziej lubię, umieszczony port ładowania. I jak zwykle na Zakopane Teście wielkie podziękowania dla Wize za dostarczenie takich fajnych wycieraczek. Dzisiaj wycieraczki dostanie Kinga za pomoc w realizacji tego odcinka. Guziczkiem możemy sobie tą lampkę na górze zaświecić. Możemy sobie też drzwi otworzyć całkiem. Robi się tutaj tymi żółtymi. W ten sposób, jak na przykład do rampy byśmy chcieli podjechać. A teraz zrobimy pomiary. Zobaczymy, czy ja jestem w stanie tu dosięgnąć do góry? Nie jestem w stanie, bo to auto ma 2,5 metra wysokości, tak jak teraz stoi. Natomiast przestrzeń ładunkowa tutaj, no może do tych zawiasów, to jest jakieś 160 cm tutaj. Natomiast jak już tu zanurkuję do środka, no to mamy centymetrów jakieś 180, 182 może. Także tutaj powinienem być w stanie stanąć. Ja mam 180 cm wzrostu i mogę sobie tu spokojnie chodzić. To mamy wersję H2. Jest jeszcze H3. W H3 jest 2 metry, czyli mamy 20 cm więcej. Około, bo tam co do milimetra to sprawdźcie sobie w broszurach. Mi chodzi o to, żeby obraz sytuacji przedstawić. No i dobra, zobaczymy, ile teraz ma ta przestrzeń ładunkowa długości. Dobrze, że długi metr wzięliśmy. No i mamy tutaj 3 metry 40 cm, a całe auto to jest L3, czyli środkowa wersja ma metrów 6. Może być jeszcze L2 5,5 metra. Jest jeszcze L4, najdłuższa wersja ma 6,7 metra. Jeśli chodzi o auto, sprawdzimy jeszcze, ile ma między nadkolami. Zazwyczaj auta, które testują, mają metr, a tutaj między nadkolami mamy 1,30 m, natomiast powyżej nadkoli mamy już 1,74 m. Także zdecydowanie kawał pojazdu. Można by się tu komfortowo wyspać, jakieś takie łóżko z Ikei, 1,60 m na 2 metry. To tu nawet zniknie, bym powiedział. Jeszcze rower można będzie wstawić. No i tutaj mamy przegrodę. Przegroda jest taka materiałowa. Może być w opcji przegroda stalowa. Ta jest podobno najbardziej cicha. A teraz zobaczymy, jaki to ma prześwit. W tym celu ja tu będę nurkował. No i tak, do progu mamy 33 cm, ale do baterii mamy centymetrów 27. Żeby nie było, dzisiaj jedziemy z dopuszczalnym DMC, czyli 3,5 tony. My plus ten ładunek, może być jeszcze 4 tony 250. Dzisiaj testujemy 350. Zegary pokasowane i ruszamy w stronę Zakopanego. Jak się tym jedzie? Auto jak auto. Kierownica 4 koła. Powiem Wam, że no wodotrysków tutaj nie ma oczywiście, tak? Tutaj będzie chodziło przede wszystkim pewnie o spalanie, ilość zużytej energii. Zobaczymy. Szczerze Ci powiem,
nie odczuwam tutaj większej różnicy pomiędzy jazdą osobówką czy standardowym busem. Czas pokaże, dopiero robię pierwsze kilometry, zobaczymy jak się zmierzę na zakrętach. No, ale tak patrząc jak jedziesz, to chyba się dobrze jedzie, bo raczej lewym pasem jedziemy znowu. Dobrze, zjadę już na prawy. Nie o to mi chodziło, tylko o to, że da się w to auto wczuć, nie? Bo ja też kilkakrotów jechałem, że tak do ogarnięcia, duże lusterka, przynajmniej jak dla mnie, gabaryty do ogarnięcia jak najbardziej. Tak. Prowadzenie też dość się wydaje precyzyjne, nie? Nie wiem, jak Ty to oceniasz. Dokładnie, tak, jest bardzo płynna jazda, aczkolwiek, no tak jak mówię, no nie odczuwam, jak sam zauważyłeś, żadnej różnicy pomiędzy autem osobowym, a tutaj mamy już 3,5 tony, tak? No tyle ważymy razem z załadunkiem dzisiaj. Dokładnie tak. I nami. Pomimo wszystko jest to standardowa jazda. Czyli nie wciska w fotel, a to jest wersja 269 koni, tak przepraszam Cię, wejdę w słowo, jest jeszcze wersja 184, więc raczej wybierajcie tą 269, zwłaszcza, że dopłata to jest kilka tysięcy złotych. To co najmniej tą wersję trzeba wybrać. O, zdecydowanie. Czyli co, auto do ogarnięcia, do jazdy jak najbardziej, a jeśli jeszcze ktoś chciałby mieć większą ładowność, bo tutaj mamy nie całą tonę, ale możemy mieć prawie tonę 800, to trzeba wybrać wersję 425, ona ma wtedy DMC 4250 i co ciekawe, można jeździć tym na kategorię B, bo to jest elektryk, a auta napędzane alternatywnymi paliwami możemy sobie w ten sposób na kategorii B powozić, że tak powiem. Więc jest wersja z większą ładownością, natomiast wtedy niestety mamy nie 90, znaczy wtedy mamy nie 130 jak tutaj prędkość maksymalną, tylko 90 na godzinę. Ojej. Więc myślę, że nie byłabyś zadowolona. Znowu jesteśmy na lewym pasie. No tak. Ale Fordy Transity to były chyba auta, z tego co pamiętam, które zawsze się dobrze prowadziły. Dawno takim nie jeździłem, ale jakoś tak je zapamiętałem, że jeśli chodzi o prowadzenie Fordów, to zawsze była taka górna półka. Zawieszenie, układ jezdny, kierowniczy, to zawsze było... Dobrze wspominam wszelkie Fordy i chyba... Być może. No chyba się w tym temacie nie zmieniło nic. Takie mam odczucie. Jeździłam tylko chyba tym Fordem Custom, to jest ta wersja osobowa, tak? 9-osobowy bus. Też bardzo dobrze się prowadził, to jest jedyne porównanie, jakie mogę mieć do Forda. Bus, elektryk. Jaki jest koszt zakupu? No i tutaj trzeba znowu troszkę poopowiadać, bo to auto kosztuje zależnie od wersji od 270 do 300 tysięcy niecałych, tam 290 tysięcy netto. O! Ale jako, że mamy teraz taki program Mój Elektryk, no to można dostać do 70 tysięcy dopłaty. Jeśli tam zadeklarujemy, że zrobimy chyba 30 tysięcy rocznie, to jest ta dopłata 30% lub 70 tysięcy. No to jest maksymalna kwota. No i wtedy można to w ten sposób, licząc, że odliczając cały VAT, no to liczymy cenę netto, no to powiedzmy taka podstawowa wersja 270, 70 dostaniemy dopłaty, no to zostaje nam 200 tysięcy za taki pojazd. No nie jest to mało, no ale takie duże pojazdy, no to generalnie tanie nie są. Sama busem jeździłaś, to wiesz, że busy zawsze są troszkę droższe niż no, jakieś zwykłe takie samochody, choćby osobowe. Każdy musi sobie liczyć sam, ja to zawsze powtarzam, że jeśli mamy jakiś pomysł na tanie ładowanie tego, mamy jakieś fotowoltaiki najlepiej na starych zasadach i wydajemy majątek na paliwo, no to wtedy można zacząć to rozważać. Na co dzień myślę, że nie ma lepszego samochodu, natomiast czy na długie trasy to bym tym chciał się wybierać? No patrząc na aktualne zużycie, czyli 30 kWh i wiedząc, że tutaj mamy 68 kWh dostępnej energii, no to zasięg rzędu 200 km to według mnie jest troszkę mało na trasę. Natomiast na co dzień ile tego typu auta robią? No, jeśli mam jakichś znajomych, którzy jeżdżą, czy kurierki jakieś takie, oni robią 100 km, 150, nie? No to są tego typu przebiegi. No i wtedy jak ktoś dużo jeździ, no to powinien siąść do Excela i zastanowić się, bo jak chyba obydwoje doszliśmy do wniosku, jeździ się tym fajnie, jako sama jazda, nie? Jest okej, tak. No patrząc na to, że raczej to my wyprzedzamy niż nas wyprzedzają, no to o czym świadczy, nie? No, większość tych samochodów ma tam silnik jakieś 90 koni i po prostu nie są w stanie pod tą górkę jechać szybciej, a my jedziemy teraz sobie tu przepisowe 120 i co? I ja nie mam tu w ogóle żadnego odczucia, że jedziemy jakoś szybko, nie? Także zdecydowanie nie wiem, czy też zauważyłaś, że tu nie czuć prędkości? Nie czuć. Zresztą jak ja kierowałem, jak ja kierowałem, to też Ci się wydawało, że się strasznie wleka. Tak. No i da się tu zobaczyć
wartości w tunelu 66-67 dB. Mamy też tutaj tryby jazdy. Jeśli nie chcesz przekroczyć 110, to sobie włączysz Eco, a w trybie normalnym pojedzie 130 parę i w trybie Eco ma 75% mocy, w trybie normal ma 100% mocy. Okay. Jak oceniasz te tryby? W Eco taki, no właśnie, jaki? Bardzo ograniczający. Aczkolwiek jak już przełączyłeś na tryb normalny, to faktycznie czuć to przyspieszenie. Tak, że chce jechać, tak, nie? I jest ok. Dość się dotrzyma, nie? Tak. Z opcji mamy tutaj, jak to w Fordach często bywały, podgrzewane szyby, mamy też podgrzewane fotele, natomiast nie ma podgrzewanej kierownicy. Natomiast ja bardzo doceniam Ty, no podgrzewane zbiera się fotele. to teraz, nie? Tak, bardzo dobrze. Kurczę, tak? To Jak pod już górkę trzeba coś wyprzedzić? Przełączyłeś W na trybie tryb normal normalny. zdecydowanie. Tak, jest bardzo dobrze. I tutaj i wyprzedzamy i osobówki też na hubówce. A tu jest taki bardzo ostry podjazd, nie? Tutaj Tak, pamiętam, tak. jak nie było dwupasmówki, jak tu jakaś ciężarówka się, że tak powiem, zaczęła na pół biegu jechać, to się to pół godziny za nią jechało. Zresztą do tej pory zdarza się, że często tutaj wszystko Tak. stoi w zimie na podjeździe. Bo nie da rady podjechać, nie? Zdarza się, tak. I zobaczymy, czy się to uda zrobić. Cały skręt, cały skręt, To jest na maksa. cały skręt, Tak, cały tak. skręt, cały skręt, cały skręt, cały skręt. No, powolutku, 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 dawaj, 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 Przejdzie? dawaj. Uda się, uda Tak? się, uda się. A nie zahaczy przodem? Nie, nie zahaczy. Plastikiem? Spokojnie, Odejdź bliżej. 30 cm. Jedź spokojnie. Auto jest na mnie. Użyczone. No jak i widzicie, udało się. udało się. Całkiem skrętne to auto jest. Mogę pomierzyć nawet ten parking, żebyście mieli świadomość. Zaraz to chyba zrobię. I sprawdzimy. 14 metrów można się bez problemu zawinąć na tego typu parkingu. Myślę, że niezły wynik. Co my tu mamy jeszcze z ciekawostek? Uchwyty na kubeczki tu, uchwyty na kubeczki tu, duży uchwyt na wodę tutaj, tutaj jakiś uchwycik. Ja pierdzielę. Tutaj jeszcze jakieś miejsce na drobiazgi. U góry Pawlacz. Po lewej budowa zakopianki. Mamy też czujniki w lusterkach martwego pola, czyli wiemy, czy jakieś auto obok nas się znajduje. No i powolutku dojeżdżamy do rdzawki. Obstawiajcie, jakie będzie zużycie. Oczywiście nie przewijajcie filmu i sprawdzajcie, tylko obstawiajcie, a potem za chwilę zobaczycie. No i jesteśmy na 800 metrów nad poziom morza. To jest najwyższy pośredni punkt trasy i największe zużycie. I to zużycie odpowiada takiej bystrej jeździe autostradowej. Tak to mniej więcej w większości pojazdów wychodzi. No i popatrzmy, jakiego zużycia na autostradzie można się spodziewać po tym Fordzie, jadąc mniej więcej w tempie Google'a. 34 kWh na 100. Po 60 prawie 6 km i godzina 3. Czas jazdy. No i popatrzcie, ustawiliśmy sobie tutaj w nawigacji samochodowej małe, ciche i pokazuje nam, że dojedziemy na 35%. 33 km mamy jechać 56 minut, czyli wie, że będą korki. A to duży plus. Natomiast mniej mi się podoba ten korek. Coś, co czuję, że dzisiaj to się nastoimy w korkach znowu. Fajnie, że jest nawigacja, która pokazuje nam, na ilu procentach dojedziemy i pokazuje, w jakim czasie dojedziemy. To na pewno na plus. Jeszcze miał do Ciebie prośbę. Ustaw nam tu Dubrownik, bo zobaczysz, co fajnego jeszcze to auto potrafi. Mamy tu też aktywny tempomat, natomiast aktywny tempomat działa do 30 na godzinę i nie da się go też na przykład tutaj w korku włączyć. Więc kurczę, fajnie, że jest, na trasie pomagał, natomiast teraz ja bym zdecydowanie chciał jechać na tempomacie. No jak widzicie, zbyt niska prędkość. No, gdy się teraz rozpędzę tu do 30, to prawdopodobnie uda się go włączyć i zobaczymy, co zrobi. Ja mam nogę nad hamulcem. Czy zahamuję, czy walniemy? No i niestety wyłączył się i nie zahamował. Wielka szkoda. I ustawiliśmy sobie Dubrownik. Na mapie pokazuje nam zasięg auta, to jest tu na niebiesko. Natomiast tutaj jak odjedziemy, to nam jeszcze pokazuje, gdzie musimy się ładować. I z Fordem, czy to Mustangiem Mach-E, czy właśnie takim e-Transitem dostajemy kartę Blue Oval Network. I tutaj możemy jechać po tych ładowarkach, które nam wytyczyła nawigacja Forda i przykładając tamtą kartę możemy się ładować. Jeśli ktoś ma tu jakieś doświadczenia, to niech da znać w komentarzach, bo jeśli to tak działa, jak piszą w broszurach, to myślę, że to bardzo fajne. Jest coś jak w Mercedesie było, że nawigacja nas prowadzi tylko po tych ładowarkach, które się uruchamiały w tamtym przypadku mercedesowską kartą, to Ford ma to analogicznie na karcie Forda. A wracając do naszego Dubrownika, to wiemy, ile się będziemy ładować, gdzie się będziemy ładować, na jakiej stacji, ile to wszystko będzie trwało. No tak powinno być w każdym elektryku. Ja lubię, gdy auto myśli i jest w stanie nam to tak fajnie
zaplanować. Stojąc w korku korzystałem tutaj z Auto Hold. Też fajna funkcja, żeby nie trzeba było cały czas trzymać hamulca, gdy auta przed nami stoją. To tak z takich tutaj odkryć moich. I jeszcze z moich odkryć jest to, że dałem fotel maksymalnie w dół i tym sposobem mam podłokietnik tam, gdzie powinien być. Także trzeba dawać fotel całkiem w dół, wtedy jest ok. A właśnie, wracając do tematu, czym zajmują się kierowcy, którzy jeżdżą na Zakopane testy, to Kinga, może Ty powiedz, bo nie wiem, czy mówiłaś już kiedyś, czym się zajmujesz? Zajmuję się fotografią, robię zdjęcia, sesje sportowe, reportaże sportowe, sesje w studio, czy jeśli chodzi o produktowe, to również. Także taki jest mój zawód. Czyli Kinga to po prostu fotograf. Jakbyście potrzebowali jakieś zdjęcia, to ja tam oczywiście podlinkuję w opisie filmu i w przypiętym komentarzu jakiś kontakt do Kingi. A wracając do planowania trasy, to możemy to wszystko zrobić w aplikacji, żeby sobie tam zobaczyć co i jak. Możemy zrobić na pokładzie samochodu, możemy też z aplikacji sobie zagrzać samochód, schłodzić samochód. I z tego co kojarzę, to ustawiając czas odjazdu, gdy mamy auto podłączone do gniazdka, to nam się w zimie przygotuje bateria i samochód, czyli będziemy mieć zagrzaną kabinę i zagrzaną baterię. No i to w zimie może nam bardzo poprawić zasięg, bo jak jest duży mróz, to może mieć połowę zasięgu w zimie tego, co mamy w lecie, natomiast gdy tak przygotujemy sobie samochód, no to może to nie będzie połowa, tylko na przykład 70% zasięgu letniego w duży mróz. Także zdecydowanie warto się z aplikacją Forda zaprzyjaźnić. I powolutku dojeżdżamy do Poronina na 12 Kasprowy i zaraz będzie w Poroninie przy Leninie zużycie. No i mamy w Poroninie przy Leninie 90 km, godzinę 45 i 30 kWh na 100. Dzisiaj pojedziemy trasą alternatywną, pojedziemy na Małe Ciche, to są te same parametry, ta sama wysokość i ta sama odległość, natomiast będzie dużo mniej korków, bo ja już dzisiaj mam dość tego stania w korkach, zwłaszcza, że wczoraj też robiłem Zakopane test i korki w Zakopanem były masakryczne. No i popatrzcie, jakie mamy bardzo ładne kamerki tutaj 360 i coś, co mi się bardzo podoba w każdym elektryku, no mamy tutaj możliwość manewrowania z prędkością pół na godzinę. A tu jest tak stromo pod górę. A zwykłym spalinówką to byśmy mieli już spalone sprzęgło, Kinga, nie? Tak. Jakbym tak się ślimaczył, no ale że nie znam samochodu, nie znam do końca tutaj jego gabarytów, nie jestem do niego przyzwyczajony, no to sobie powolutku cofam. Do tego pokazuje mi tutaj, jak skręcę koła, to gdzie pojadę. Są czujniki parkowania, one podobno zatrzymają samochód, jakbym za blisko podjechał. 2 godziny jazdy, mamy 98 km i mamy 30 kWh na 100, co przy pełnym załadunku uważam za bardzo sensowny wynik. I teraz Kinga jeszcze znajdź te procenty. Gdzie były te procenty? Poprzednio Ci się tak sprytnie udało się szybko znaleźć, chyba na domek. Tak, domek, funkcje, bardzo proszę, ustawienia ładowania, mamy obecnie 36%. A jesteśmy w Małym Cichym pod domem wypoczynkowym na Polanie 81B u naszych przyjaciół. Mamy godzinę 14 i pokazuje nam, że gdybyśmy chcieli się do 100% naładować, to o godzinie 19 będziemy mieli 100%. I mamy tutaj symulację przykładowego leasingu. 272 000 netto, 40% wpłaty. No i rata to jest 5155 zł brutto. Suma 114,75. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, jeśli ktoś by chciał takie auto wziąć w finansowaniu. No i mamy pierwszy pojazd z napędem rakietowym. Popatrzcie, jak ten silnik tu wygląda z tyłu. Jakieś ma tu wentylatory. No i kamerka 360 jest tak zrobiona, że ona faktycznie patrzy z góry na to auto, bo patrzy tutaj z wysokości 2,5 metra. A do ilu doładowaliśmy samochód? No najszybciej to sprawdzić w aplikacji. Do 47%. A zdążyliśmy tylko wypić kawę. Wracamy, relaksujemy się, słuchamy muzyczki i fajnie gra audio. Taka tutaj nasza konkluzja po pierwszych kilometrach. No i już tutaj Kinga wyznaczyła trasę, pokazuje nam centrum zakupowe Jan, 90 km, godzinę 25 z Poronina i na 12% mamy dojechać do celu. Szliśmy przejazd przez Nowy Targ, stoimy w korku, średnia na razie 42 na godzinę, 8 kWh na 100 zużycie, 25 km za nami.
Jaką jeszcze widzę zaletę takiego e-transita? Że siedzi się wyżej i dużo więcej się widzi. Widzi się nawet dachy tych busów sprzeciwka. Aktywny tempomat bardzo fajnie jedzie, tak płynnie. To mi się w nim zdecydowanie podoba. Nawet do 20 na godzinę czasem jak zwolni, to potem jedzie dalej. Natomiast poniżej 20 raczej się już wyłączy. Jak się wyłączy, no to musimy go od nowa odpalić i musimy też sami dohamować. I to akurat nie do końca mi się podoba. Jesteśmy z powrotem pod Janem w Skawinie. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla tego centrum handlowego za użyczenie balastu do testów. Jan Skawina, czyli polska sieć sklepów spożywczych. Ale co najważniejsze, statystyka, szybciutko statystyka. Statystyka z powrotu wygląda w ten sposób. Jechaliśmy godzinę 38, przejechaliśmy 99 km, mamy 60 na godzinę średnią i 17 kWh na 100 zużycie. I co ja myślę o tym aucie? Robi, co ma robić. Ile to przejedzie? Mamy 68 kWh dostępne, średnie zużycie. Właśnie, średnie zużycie. Zaraz spróbuję Wam to jeszcze tu pokazać, bo tutaj mamy dwa drive komputery i zostawiłem sobie tutaj z całego dystansu, to jest prawie 200 km, 24 kWh na 100. I co z tego wychodzi? No wychodzi, że możemy przejechać tym autem jakieś 250 km w takim cyklu mieszanym, co myślę, że na co dzień dla większości kurierów wystarczy, ale to już kurierzy niech dadzą znać tutaj w komentarzach, ile dziennie robią kilometrów. Jak zawsze mówię, każdy musi dopasować do swoich potrzeb, musi wiedzieć, czego potrzebuje, czego oczekuje od tego samochodu. Tutaj w opcji możemy mieć jeszcze 2 kW AC na pacę, że tak powiem, do jakiegoś ładowania elektronarzędzi, czy do jakichś tutaj prac. No jest dużo konfiguracji, dużo możliwości. No i najważniejsze, jak ktoś ma fotowoltaikę na starych zasadach, to patrząc na dzisiejsze zużycie tego samochodu, to każdy kilowat w piku na dachu może nam przysporzyć jakieś 4000 km rocznie całkowicie darmowych do przejechania. I tym optymistycznym akcentem chyba zakończę ten przydługi wywód. Jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! A do celu dowieźliśmy jeszcze 20%.